wjeżdża na stół nowy zakup. Urządzenie 2 w 1, a mianowicie multimetr wraz z kamerą termowizyjną. To co? Zajrzyjmy, co jest w środku. A w środku otrzymujemy wszystko zapakowane w bardzo ładne etui i pokaźnych rozmiarów instrukcje. Oryginalnie w języku producenta, czyli chiński, i tu w języku angielskim. Mamy wszystko opisane. Kto chętny, zapraszam do lektury. Natomiast skupmy się tylko i wyłącznie na tym, co dostajemy. Ja jeszcze nie rozpakowywałem tego urządzenia, więc nie wiem, co kryje w środku. A w zestawie mamy no oczywiście naszą kamerę z miernikiem. Przewody, myślę, że to są te same przewody, które w mierniku Wanengu, czyli dość miękkie, ale wątpię, aby to były przewody silikonowe. Kabel USB, myślę, że również z możliwością wymiany danych. I tu ciekawostka, bo otrzymujemy również taki oto bezpiecznik SMD. Myślę, że on jest do wlutowania, 10 amperowy. Myślę, że trzeba będzie, jeśli by się uszkodził oryginalny tutaj, to trzeba by go przelutowywać, ale to nie problem na ten moment. Odstawmy sobie to wszystko i skupmy się na naszym multimetrze i kamerze. Zapakowane w bardzo fajne folie, etui, nic się nie uszkodziło. Ja przyznam się szczerze, że miałem już takie urządzenie wielofunkcyjne z tej firmy, a mianowicie z firmy Tooltop. Model ET13S miałem, tu natomiast dostał mi się model ET14S, zakupiłem, jest to model wyższy. Dlaczego wybrałem nowy model? Z kilku powodów. Ma on przede wszystkim większą rozdzielczość matrycy tej kamery podczerwieni, 240 na 240 pikseli, ma wbudowany multimetr i ma dodatkowo pomiar prądu, czyli natężenia prądu. Poprzednie T13S nie miał tego i miał jeszcze jeden wielki minus, miał wbudowaną baterię. Natomiast tutaj mamy zasilanie oparte na nie chce się otworzyć. Tak jest zamknięte, no to tak jest otwarte. I co? I nie chce mi się otworzyć. Tu zasilanie oparte jest na ogniwie 18650, czyli można, powiedzmy, że szybciej naładować. Aha, to jest to. Teraz mamy, tak, będzie łatwiej. Czyli mamy wbudowane ogniwo, czy nie wbudowane, mamy zasilanie ogniwem 18650 o pojemności 2000 mAh. Jest to zwykłe ogniwo, możemy sobie je wymienić, przez co miernik staje się bardziej uniwersalny w zasilaniu, ponieważ w poprzedniku musiałem ładować z USB. Tutaj ładowanie mamy również zapewne z USB typu C, ale jeżeli mam pod ręką takie ogniwo, szybko zmieniam i mogę pracować. Poprawka, zobaczmy sobie tutaj, mamy nasz bezpiecznik, jest on wpinany w taki port, także nie jest wlutowany, możemy sobie spokojnie go podmienić w każdym momencie, jeśli się przypali. Także nie jest wymagane żadne lutowanie. Ja sobie otworzę to, pozwolicie, że zamknę, przystępujemy do uruchomienia. Ale jeszcze obejrzyjmy. Dodatkowo kamera ma tak zwaną ma tak zwany obiektyw, czy tam soczewkę makro, gdzie przy podglądzie płyty elektronicznej SMD, obsadzonej SMD, możemy dość blisko, z dobrą rozdzielczością, z dobrą ostrością oglądać elementy. No dobrze, o tym później. Kolejna rzecz, która mi się podoba
i którą ma ten model, a nie miał poprzednik, to właśnie możliwość postawienia miernika, co się przydaje i kable wchodzą nam od frontu, czy tam od góry i tam no, nic nam nie przeszkadza, że można go tak używać. Dobrze, no to włączmy nasze urządzenie. Podejrzewam, że się włącza. A tutaj mamy włączyć. Przytrzymamy. Jest, załączył się, dość szybko wystartował. Kalibruje się od razu kamera, czyli od razu jest ustawiony, że odpala się kamera, ale to można sobie skonfigurować, także spokojnie. OK. Ślad zostanie, oczywiście ślad został. Dobrze, czyli automatycznie odpala się kamera, ale wcale tak być nie musi, to można w menu zmienić. Co mamy na ekranie? W postaci cyfrowej wynik. W tym momencie jesteśmy na zakresie voltów. Nie jest to dotykowy ekran tak jak w poprzedniku. Może i dobrze, może źle. Nie wiem, co kto lubi. Mamy bar graf u góry. Podejrzewam, że to jest bar graf. Wskaźnik naładowania akumulatora. Temperatura. Automatyczny zakres. I pomiar napięcia stałego. To możemy sobie zmienić tutaj, jak widzimy, podpisane są klawisze. Tu my zmieniamy zakres. Faktycznie przeskakuje nam miejsce dziesiętne. Tu jest funkcja podtrzymania zapisania. Funkcja select, czyli z AC, DC. A gdzie jest tu latarka jeszcze? Bo chodzi na to, że jest latarka, więc jak przytrzymam, odpala się latarka, ale gdzie ona jest? Ok, tu mamy latarkę z tyłu. Taką żółtą, żółte światło, bo mamy... Ok, teraz jest latareczka dużo mocniejsza niż w Anengu CM86, który prezentowałem. Tak, i ta się może przydać. Ok, fajny, to jest akurat dobry, przydatny bajer. Wyłączmy sobie ją. Dobrze, natomiast wybór funkcji po kolei, czyli pomiar omomierz, dioda, częstotliwość, wypełnienie, pomiar pojemności, temperatura, NCV, czyli poszukiwanie kabla i zasilania w kablu, to pewnie tutaj jest czujnik. Live sobie zobaczymy, co to jest, i ampery, czyli pomiar prądu. Podejrzewam, że tymi klawiszami bocznymi przesuwamy się tak. Mamy ohmy, czy omomierz, test diody i test ciągłości zarazem, wypełnienie i częstotliwość, pojemność w nanofaradach, zakres auto i można zmienić. OK. Temperatura, no to temperatura. Ciekawe, gdzie jest czujnik temperatury. Pewnie gdzieś wbudowany. To jest moja temperatura w pomieszczeniu, 22,7. NCV, czyli pomiar przy kablu zasilania. Już coś buczy, ale przecież ja nie mam tu zasilania żadnego. Taki czuły byłby. O kurczę. No jest bardzo czuły. Tak, zasilanie lampy mi już łapie około 400 cm. Zbliżam się do kabla. Natężenie dźwięku przyspiesza. Także też przydatna funkcja. Live. Powiem szczerze, nie wiem, co to jest live. Live. Nie, to jeszcze coś innego. No nic. Podłączmy sobie zaraz sondy pomiarowe i zobaczmy, jak działa, z jaką szybkością działa pomiar ciągłości obwodu. Sondy są takiej oto jakości. Ja może podłączę swoje sondy, które mi tu leżą i czekają i które używam na co dzień. Myślę, że zaskoczeniem nie będzie i większość z Was wie, co to mogą być za sondy. Sondy Besta. Starły mi się opisy, ale to są naprawdę godne polecenia sondy. Kabel tu jest na pewno silikonowy, bo nieraz już próbowałem go przypalić, więc to się nie wydarzyło oczywiście.
I co? Cyk. Cyk. I sprawdźmy sobie pomiar. Wróćmy do pomiar ciągłości. Tak, pomiar ciągłości odwodu. No i zobaczmy, jak szybko on działa. Może żeby było coś widać, zróbmy tak. O, jest rewelacja. Rewelacja, jest bardzo szybki. Poprzednik, niestety ET13S miał dużą zwłokę i po odzłączeniu trzeba było czekać potem się przyzwyczaiłem do takiej pracy, natomiast jest ona męcząca. Ten akurat test powinien działać bardzo szybko, gdzie jak szukamy gdzieś tam po obwodzie, to chcemy, żeby jak najszybciej nam wyszukiwał oczywiście zwory. Zobaczmy sobie teraz jeszcze na omomierz. Ok, 0,28, tak dość wysoka ta rezystancja, no ale widać taka jest. Dobrze, podłączmy sobie zasilacz do moich sond, 3,3 V zasilacza, zobaczmy, co wskazuje nasz multimetr. No 3,3,05, 5 V, mamy 5 V i 12 V, mamy 12 V. To działa nam fajnie. U góry mamy bar graph, także wskazanie graficzne i numeryczne jest ok. Ja nie będę prezentował, jaką dokładność ma, ja tego nie będę sprawdzał. Uważam, że do zastosowań amatorskich taki miernik na pewno będzie się spisywał i na tym pozostanę. Natomiast przejdźmy sobie jeszcze przez menu. Przytrzymajmy Power Boot. O właśnie, to jest ta funkcja, o której mówiłem, że możemy sobie wybrać, z czego ma startować. Ja wolę, żeby mi startował z multimetru i tego się trzymam. Czas zamknięcia, czyli za wyłączenia 10 minut. Język nie sądzę, żeby był polski, więc dajmy taki, w którym coś tam umie. Jasność, zwiększmy sobie jasność. Wolę, żeby miał jasno 80%. Screen. O, to jest fajna oszczędność, ponieważ wyłączy nam się ekran, natomiast on będzie włączony i pewnie wtedy wystarczy dotknąć przycisku, któregoś tam dokonać pomiaru i on się wybudzi. Także to jest bardzo fajna opcja i zostawmy sobie na minutę. Multimetr. Ok, to sprawdźmy sobie ustawienia naszej kamery. Kolory z emissivity. Zakres temperatur ustawmy sobie na niski, ponieważ te temperatury, przy których ja będę pracował, można traktować jako niskie. A właśnie miernik może, czy tam nasza kamera, może pracować od -60 bodajże. Czekajcie, zobaczę w instrukcję. Nie przygotowałem się. Tu mamy nasze parametry. Częstotliwość odświeżania 25 Hz, jeśli chodzi o kamerę termowizyjną. Czujnik to Vanadium Oxide. Thermal Imaging Pixel 240×240. Wyświetlanie również 240×240. Emissivity jest regulowana. Zakres temperatury od -20 do +550. Automatyczne wzmocnienie i tak dalej. Zakresy. To wszystko to, co kogoś interesuje, bardzo może sobie przyjrzeć. Dokładność to jest na poszczególnych zakresach 1% pomiaru napięcia. Prądu również. 0,5% rezystancja, całkiem nieźle. Pojemność 2% dla małych zakresów, dla dużych 5%, całkiem nieźle. Pojemność do zapisania zrzutów ekranów z kamery to 7,5 MB. Wszystko fajnie. A tu mamy jeszcze tabelę emissivity, czyli to jest współczynnik pomiędzy radiation capacity of the object to the radiation capacity of the black, czyli stosunek pojemności czy tam radiacji pomiędzy obiektem a otoczeniem. Ok, i teraz różne materiały na różnym zakresie temperatur mamy różną
emissivity do ustawienia, ten współczynnik, więc trzeba tutaj się zapoznać z tą tabelą i dobrać coś pod siebie. Ja na razie nic nie będę zmieniał, zostawię na defaultowych ustawieniach. Być może trzeba będzie coś pozmieniać, jeśli chodzi o małe elementy elektroniczne, bo do tego chcę wykorzystywać moją kamerę. Pewnie będzie trzeba zmniejszyć. Dobrze, to tak pokrótce, jeśli chodzi o właśnie, teraz wyłączył się ekran i podejrzewam, że wystarczy go tylko wzbudzić i on się nam włączy. Tak jest. To jest fajna sprawa. Alarm. Alarm można ustawić, widzę również alarm. Alarm start. OK, dla temperatury większej niż, może ustawmy 125 stopni. Niech mi się włącza alarm i niech tak zostanie. Jaki alarm? LED. Dobrze, wyjdźmy. A, jeszcze trzeba odległość, distance value. No 4,6 metra to trochę dużo, ale zostawmy te defaultowe ustawienia. To emissivity bym jednak... PCB. O, tu mam szybki wybór. OK, PCB i na tym zostawię, ponieważ tak ma docelowo być używane. 0,91 wskoczyło emissivity, czyli lekko zmniejszone. Super. Co tu można jeszcze? Ustawienia multimetru. Smart Screen Sleep. OK. Aha, defaultowo co ma się nam włączyć? Ja myślę, że napięcie. Niech zostanie napięcie. Napięcie. USB mode. Aha, tu możemy zrzucić pewnie nasze zdjęcia. No, trochę nam się nie zgadza data, ale to później. Dobrze. No to włączmy sobie tą naszą kamerę. O, bardzo szybko przechodzi, czyli jeżeli już się raz skalibruje, to ona bardzo szybko się włącza. Super. No i zobaczmy naszą rączkę. No teraz wygląda to lepiej, jeśli poprawiłem to emissivity. Rozdzielczość jest całkiem niezła. Jeszcze przełóżmy naszą, czyli teraz bez makro. OK, rozdzielczość bardzo nie jest bardzo fajna, ale ja myślę, że najfajniej będzie pokazać, co potrafi na docelowym obiekcie, jakim jest jakieś PCB, więc spróbuję zasilić jakąś elektronikę. Nie wiem, czy znajdę coś takiego w tym momencie, no ale powiedzmy, że może. Zobaczmy jeszcze, jak grot naszej lutownicy się tu będzie nagrzewał. Stawmy 310 stopni i mamy grot lutownicy. O, wygasiło mi się. No, widzę, że chyba kalibracja jakaś potrzebna, bo w tym momencie to ja nie mam tu 310, jeśli chodzi o grot, tylko 150 mi wskazuje. Aha, alarm się zapala. W lewym górnym rogu zapala mi się alarm, więc trzeba pewnie by ustawić teraz zakres temperatur na wyższy, jeśli chodzi o kamerę. Zobaczmy. Albo auto. Zróbmy auto. Zróbmy auto. Kalibracja, kalibracja. No i teraz wskazuje bliżej prawdy. Tu na czubku. Może odwrócę tak. No 290 pokazuje. 295 najcieplejszy punkt. Tam na czerwono w górnym rogu podaje nam temperaturę najcieplejszą, czy tam najwyższą, najniższą. Natomiast żółto zaznaczony pomiar to jest pomiar na środku ekranu, mamy wskaźnik. I zobaczcie, czerwony wskaźnik nam szuka najcieplejszego, zielony najzimniejszego, natomiast ja jadę teraz po grocie i mam odczyt temperatury po grocie. No dobrze, a zwiększmy to 350, czy on się będzie nam tu nagrzewał? Nagrzewa się. OK, bardzo fajnie.
No, dużo lepiej się spisuje ta kamera niż moja poprzednia. Ok, już wiem, do czego służy funkcja live. To jest po prostu jak probówka, czyli podpinamy pod czerwony zacisk jeden kabel, wtykamy do gniazdka zasilającego z naszej sieci 230 V AC i po prostu nam pokazuje, czy mamy tam fazę, czy neutralny. Dobrze, to teraz zobaczmy sobie, mam taki układ SMD. Grzeje się niestety tylko jeden rezystor, ponieważ układ jeszcze nie jest podłączony nigdzie, ale to już nam pozwoli zobaczyć, jaką rozdzielczość ma ta nasza kamera. Zrobię najazd na ekran, żeby było lepiej widoczne. Ok. Teraz mamy bez naszej soczewki makro. No jak widać, widzimy, że się coś grzeje. Widzimy, że nam się robi punkt dość taki rozlany, ale mało słabo widoczny. Teraz przełączam naszą soczewkę na makro. Ustawmy jeszcze raz. Ok. Przybliżam naszą płytkę. I zobaczcie, z całkiem niezłą dokładnością pokazuje mi oczywiście punkt najbardziej nagrzany, 46 stopni. Jak ja sobie najadę, tak, i rozdzielczość jest całkiem niezła, bo to jest rozmiar rezystora 0603. Bardzo ładnie jest widoczny na naszej kamerze. Także spokojnie do inspekcji płytek czy płyt SMD, wyposażeń w elementy SMD, ta kamera spełni się w 100%. Jeszcze jedną ciekawą funkcją jest to, że będąc w trybie kamery mogę nadal zmieniać sobie funkcje, jakie mam dostępne, i równolegle działa mi również multimetr. Także tutaj mogę sobie mierzyć napięcie, a w tle obserwować temperatury, czy tam pobór prądu mierzyć, więc mamy taki podwójny odczyt i temperaturę, i na przykład pobór prądu przez układ. Generalnie bardzo dobre wrażenie sprawiło na mnie to urządzenie, bo to nie kamera, ani nie multimetr, tylko 2 w 1. Bardzo pozytywne wrażenie. Solidnie wykonany. Ten plastik tutaj to jest taki gumowany lekko. On nie chce wyskakiwać z ręki, on taki jest dość szorstki, gumowany jakby, i bardzo dobrze leży. Na dole ma również możliwość podłączenia do statywu. Jak widzę, zaczepienie smyczy, ale smyczy nie ma w zestawie. To taka ciekawostka. NCV sprawdziłem jeszcze, na przykład znakomicie wykrywa przewody w ścianie, także plus duży, bo to działa i to jest użyteczne. Także tyle. Jeśli ktoś szuka, myślę, niedrogiego urządzenia, które połączy podstawowe funkcje multimetru, szybkie działanie testu zwarcia, amperomierz wbudowany, jak jeszcze bajerki w postaci latarki, w postaci niezależnego zasilania w akumulatorki 18650, niewielkich rozmiarów urządzenie, a do tego jeszcze kamera termowizyjna, która charakteryzuje się niezłymi parametrami według mnie, no to urządzenie jest dla niego. Polecam, zapraszam, do zobaczenia, dzięki, hej!